musimy poczekać, aż ucichnie ten bal wokół sztucznej inteligencji, która notabene dzięki kwantowym komputerom jeszcze bardziej się zmieni. Wyobraźmy sobie, że do tego sztucznego mózgu jeszcze podepniemy taki turbosilnik, który będzie przyspieszał jego funkcjonowanie. To być może właśnie wtedy powstanie taki chip, który będzie częścią zamienną do mózgu trapionego przez demencję. Witajcie w Smart City Navigators, podcaście o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i najnowszych technologiach. Ten podcast tworzy dla Was NaviParking. Anna Streżyńska, prawniczka z wykształcenia, wieloletnia prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz była minister cyfryzacji w latach 2015-2018. Obecnie przedsiębiorczyni zajmująca się wdrażaniem innowacji, założycielka startupu MC Quadrat Innovation, członek Quantum Council for IQM Quantum Computers. Powitajcie Annę Streżyńską w najnowszym odcinku podcastu Smart City Navigators. Witaj, Anna. Cześć, Michał. Porozmawiamy dzisiaj o technologii, która jest bardzo futurystyczna i o technologii, przy której Ty pracujesz. Porozmawiamy o komputerach kwantowych. Czym w ogóle są te komputery? Komputery kwantowe wykorzystują fizykę kwantową do tego, do czego my chcemy ją wykorzystać, żeby sobie pomóc, w szczególności do przyspieszenia, usprawnienia wszelkiego typu obliczeń i obróbki danych. I komputery kwantowe to jeszcze jest ciągle ścieżka, na której jesteśmy, bo wiele firm podjęło takie prace w różnych technologiach, co więcej, są różnie zaawansowane. IBM jest najdalej chyba zaawansowany z 1000-kubitowym komputerem kwantowym, a mówi o tym, że w przyszłym, zdaje się, roku zamierza oddać 4000 w jednej maszynie. Firma, z którą jestem związana funkcją doradcy regulacyjnego, z kolei jest w tej chwili na poziomie 50 kubitów, ale w innej technologii. Oczywiście te wszystkie firmy i naukowcy w nich zatrudnieni spierają się o to, która z tych technologii jest najbardziej efektywna, która jest najbardziej pozbawiona błędów, która jest obiecująca, jeśli chodzi o warunki przechowywania później tych komputerów w czasie ich pracy, bo jak wiadomo, prawie wszystkie wymagają kontrolowanego środowiska, zarówno jeśli chodzi o temperaturę otoczenia, jak i stabilność gruntu i podobne parametry. Więc tutaj się jeszcze bardzo dużo dzieje. Nawet u nas w firmie mówimy, że prawdziwych komputerów kwantowych jeszcze nie ma. Są na razie takie maszyny, na których naukowcy i młodzi naukowcy ćwiczą, jakie efekty można by było osiągnąć, gdyby można było zapewnić stabilny efekt działania komputera kwantowego w długim czasie. Bo to środowisko na razie jest tak zmienne, że obliczenia są narażone na błędy, dlatego że ten stan kwantowy po prostu nie trwa długo. Ale najwięksi tego świata się za to zabrali. Już nie tylko mam na myśli firmy, ale mam też na myśli po prostu największe mózgi. My mamy też bardzo dużo naprawdę wspaniałych specjalistów jako kraj, więc jest kogo obserwować. Jest wśród nich też Arthur Eckert, potencjalny noblista, człowiek, który zajmuje się kwantową kryptografią. I jest wielu innych też bardziej popularyzatorów, ale również fizyków kwantowych, którzy pokazują wspaniałe światy, jakie osiągniemy dzięki tej technologii, ale też dzięki w ogóle fizyce kwantowej, mechanice kwantowej, kiedy będziemy w stanie ją zaprząc do pracy na naszą korzyść. Począwszy od przyspieszonych obliczeń, nawet mówi się o poziomie 180 milionów razy szybsze obliczenia niż dziś,
Co pokazuje też, że ten komputer raczej nie będzie stał na naszym biurku, że to będą te maszyny pracujące w wielkich, chronionych ściśle serwerowniach. Skończywszy na takich zjawiskach fizyki kwantowej, które obserwuje się jeszcze ciągle na małych cząstkach, ale polegają na translokacji, bilokacji, na splątaniu kwantowym, czyli uzależnieniu stanu kwantowego jednej cząstki od drugiej i możliwościach wykorzystania tych wszystkich zjawisk dla korzyści ludzkości. O ile przyspieszone obliczenia, to sobie łatwo wyobrazić, że to przyspieszy działania wielu takich biznesów, w których te obliczenia są kluczowe dla sukcesu, typu farmacja, genetyka i tak dalej. To cała reszta fizyki kwantowej jeszcze nie do końca odsłoniła przed nami swój potencjał, ale już widać, że ta technologia pojawi się w zastosowaniach wojskowych, właśnie w zastosowaniach cyberbezpieczeństwa i wielu innych, gdzie wręcz może nastąpić absolutna rewolucja. No nas dziś interesują w szczególności te, które dotyczą bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, również dlatego, że jeżeli ktoś zaczyna pracować nad komputerami kwantowymi, to oznacza, że podnosi się poziom zagrożenia, bo każdy algorytm, każde zabezpieczenie będzie mogło być bardzo szybko złamane i na to musi się znaleźć kwantowa odpowiedź, czyli takie rozwiązania kwantowe tych zabezpieczeń, żeby kwantowy atak nie był w stanie ich pokonać. Czy mówisz tu o kwantowych hakerach? Tak, i no to już powiedziałabym, że wiadomo, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się trochę straszy, a trochę się z uwagi na geopolitykę mówi o tym, że o niektórych krajach nie wiemy, co mają, nie wiemy, co robią. W szczególności dotyczy to Chin. Tak. Jak widać było w ostatnich dziesięcioleciach, nie żałują pieniędzy na nowe technologie i bardzo szybko idą do przodu. Można się domyślać, że wiele z tych kluczowych rozwiązań jest po prostu niejawnych i tak naprawdę nie wiemy, jak bardzo są w tych dziedzinach zaawansowani. No ale też duże firmy światowe spoza obszaru chińskiego budują rozwiązania i takie, które służą już do jakichś tam pierwszych prób, pierwszych wdrożeń i takie, które są na potrzeby firm do własnych zastosowań, wspierania sztucznej inteligencji czy innych mechanizmów obliczeniowych. I być może nigdy się nie dowiemy, co potrafią. Tak jak do końca nie wiemy, co potrafi sztuczna inteligencja w tej chwili, bo widzimy tylko jakąś warstewkę. Generalnie rzecz biorąc, ja jeszcze dodatkowo mam to poczucie takie eschatologiczne, że jest jednak ten świat, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć obecnie naszymi zmysłami. I w którym się dzieje mnóstwo rzeczy i może tam się w ogóle toczy to właśnie drugie życie, to życie po śmierci, ponieważ ewidentnie widać, że wszystko, co robimy, w czym uczestniczymy, co produkujemy, to są różne postaci energii. I tego, co zachodzi w części z tych cząstek, po prostu nie jesteśmy w stanie objąć swoimi oczami, a co dopiero mówić umysłem. Jeszcze w ogóle nie zauważyliśmy tego nowego świata. Czasem go przeczuwamy, czasem się śmiejemy z kogoś, że duchy wywołuje albo coś tam. No ale nie zatrącając o właśnie takie fantazy, jednak jest coś, czego nie poznajemy w tej chwili. I to jest fascynujące, to mnie tak wciągnęło, że siedzę i tam szykujemy kilka projektów takich i z dużym biznesem, i badawczo-rozwojowych, bo oprócz tych wszystkich właśnie fascynujących rzeczy, które są jeszcze poznawczo niezwykle daleko, to te takie, bo nazwałabym to prekwantowe rozwiązania, które już są biznesowo dostępne, to one już udowadniają, że biznes może się bardzo zoptymalizować, uporządkować swoje procesy,
potanić je właśnie z wykorzystaniem tych technologii z obszaru fizyki kwantowej i mechaniki kwantowej. I kilka firm nawet w Polsce już sobie w tym grzebie. Mało jest nas, 2-3 firmy pewnie, za to na uniwersytetach dziki ruch. Praktycznie każda z naszych uczelni nie tylko coś robi, ale i ma bardzo konkretne dokonania. Miałam możliwość uczestniczyć w organizowanej przez Kreotech w zeszłym roku konferencji właśnie całego świata nauki. To młodzi doktorzy, postdoktorzy z uczelni w całym kraju prezentowali swoje prace. I wiadomo, to prace naukowe i często jeszcze nawet nie wiedzą, do czego te rozwiązania mogą być zastosowane w praktyce. No ale widać, że my naprawdę mamy potencjał, że gdybyśmy nauczyli się inwestować, gdyby było więcej ośrodków wyposażonych w te pierwsze komputery kwantowe, to bez wątpienia więcej by się jeszcze działo. No, ale to jest problem właśnie tej unikalnej innowacyjności, której cały czas nie potrafimy wskazać i wykorzystać na swoją korzyść jako kraj. A propos wykorzystania tej technologii, bo powiedziałaś, branża medyczna, branża w ogóle przemysł wojskowy cały. Gdzie jeszcze potencjalnie można by wykorzystać takie kwantowe obliczenia? Praktycznie rzecz biorąc wszędzie, i w medycynie, i w logistyce, bo jest cały gigantyczny obszar tak zwanego wyżarzania kwantowego, czyli poszukiwania w normalnym takim biznesie as usual pola do optymalizacji procesów, w którym te obliczenia takie kwantowe, powiedziałabym, jeszcze mało dojrzałe, ale już prowadzone w takich akceleratorach, jak na przykład kanadyjska firma D-Wave, są po prostu robione. Tam wszystkie procesy niezwykle skomplikowane, przecież i od siebie bardzo mocno uzależnione, które kiedyś analogowo objęliśmy tym zjawiskiem Lean. Lean startup, Lean firma i tak dalej, i tak dalej. I Toyota przecież pierwsza zaczęła szukać tych optymalizacji w całym procesie produkcji, w łańcuchu wartości, zarówno jeśli chodzi o układ maszyn, powtarzalne czynności, procedury i tak dalej, i tak dalej. Teraz to wszystko mogą zrobić właśnie maszyny, które na podstawie danych zebranych z całego przedsiębiorstwa wyszukują wszystkie momenty, gdzie można jeszcze ten proces zoptymalizować, skrócić, obniżyć koszty, przyspieszyć coś. Wszystkie duże firmy będą tym zainteresowane, już są zainteresowane w farmacji. To może oznaczać, że wyszukanie i opracowanie molekuły, która ściśle odpowiada na potrzeby jakiegoś schorzenia, nie trwa już dziesiątkami lat, tylko po prostu wręcz chwile, minuty, godziny. I można tych badań wykonywać więcej i więcej, żeby jeszcze optymalizować oddziaływanie tej cząstki, jeszcze poprawić, jeszcze usunąć jakieś niedoskonałości. A dziś no to trwa. Jak czytałem książkę Andrzeja Dragana, Kwantechizm, tam właśnie tak jak mówisz, wiele rzeczy się zgadza do pewnego stopnia, a później wydaje się, że jakieś dziwne siły zewnętrzne działają i same jakby losowo, randomowo wybierają pewne rozwiązania, pewne jakby wyniki. Tak. Natomiast jak myślę sobie o konwencjonalnej technologii cyfrowej, to jest bardziej zero-jedynkowe i to jest jakby dla firm, dla biznesów to powinno być w cudzysłowie bardziej przewidywalne. No a taka kwantowa technologia na ten moment jest nieprzewidywalna po prostu. Tak, i nawet samo to, że mogą być różne stany cząstek i ważna jest rola obserwatora, który nagle stwierdza, jaki jest ten stan, ale kiedy o tym piszą naukowcy, to używają takiego sformułowania, że cząstka
w momencie, kiedy obserwator podejmuje obserwację, cząstka uzyskuje inny stan niż do tej pory. A kto wie, jaka była wcześniej, w jakim była stanie, czy w innym, czy w tym samym, skoro wcześniej nie było obserwatora, tak? I mój mózg nie jest w stanie przez to przejść. Ja 50 razy rozmawiałam z ludźmi, którzy w tym rzeczywiście robią już jakieś pierwsze wdrożenia, przede wszystkim z firmą, w której też doradzam tutaj, polską firmą FinQubit. To jest mały startup, który robi rozwiązania kwantowe dla bankowości. I też tu w Polsce, powiedzmy, szału nie ma, więc działa poza krajem w dużym stopniu. Teraz się akcelerował w Berlinie, tam był kilkumiesięczny taki proces akceleracji. Do tego akceleratora z 4000 kandydatów dostało się 10, w tym nasz FinQubit polski, czyli pokazuje to przesiew. I zarazem to, jak bardzo dobrze ocenili tę grupę ci kwalifikatorzy, którzy dokonywali oceny. I oni też mają takiego inwestora w postaci Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, który już na wczesnym etapie w nich zainwestował, bo widział, że to naprawdę ma ręce i nogi i to nie są żadne bajki. Ale faktycznie, jeżeli mamy opowiadać o tych tajemnicach kwantowych, które za tym stoją, to normalny, taki pierwszy z brzegu prezes trzymający się mocno Excela, to wzruszy ramionami i się w najlepszym razie popuka w głowę i powie: ja w ogóle nie wiem, na co ja wydaję, nie? Na to, żebyście mi powiedzieli, że tu właśnie wkroczył obserwator i dlatego wszystko się zmieniło. Tak. I że obserwator ma wpływ na to. Tak, a z drugiej strony wątek obserwatora jest o tyle niesamowity, że to pokazuje, że w tym właśnie dziwnym, takim eschatologicznym świecie człowiek ze swoją obserwacją jakby ma taki jakby stwórczą władzę, że on dopiero doprowadza do ustalenia, jak jest. Tak. I no, nad tym w ogóle narasta cała masa różnych wątków. Myślę, że największe szanse na pierwsze wdrożenia to będą miały takie prace podobne właśnie do tej firmy kanadyjskiej D-Wave, czyli te optymalizacje procesów. I mimo wszystko wierzę w to, że gdzieś ta nasza farmacja pierwsza będzie zainteresowana, bo w tych procesach innowacyjnych badań nad nowymi molekułami to właśnie optymalizacja trybu prowadzenia tych badań, przechowywania i analizowania wyników, powtarzania badań, sprawdzania tych wyników, to wszystko może być po prostu poprawione dzięki temu kwantowemu wyżarzaniu. No ale musimy poczekać, aż ucichnie ten bal wokół sztucznej inteligencji, która notabene dzięki kwantowym komputerom jeszcze bardziej się zmieni. No bo wyobraźmy sobie, że do tego sztucznego mózgu jeszcze podepniemy taki turbosilnik, który będzie przyspieszał jego funkcjonowanie. To być może właśnie wtedy powstanie taki chip, który będzie częścią zamienną do mózgu trapionego przez demencję. Bo będzie można, powiedzmy, odtworzyć struktury uszkodzone lub nawet wręcz odtworzyć część tej niematerialnej części mózgu, czyli pamięć, wrażenia, emocje, relacje itd., co już brzmi groźnie i pewnie wszyscy moi znajomi, którzy się zajmują etyką sztucznej inteligencji, już się za głowy trzymają i mówią: nigdy w życiu. Ale mnie to fascynuje i uważam, że uszczęśliwilibyśmy wielu ludzi, którzy dziś są skazani na postępujące choroby neurodegeneracyjne. Super. Anna, to temat kwantowy jest nie dość, że tematem fascynującym, to jest tematem bardzo zagadkowym. Po prostu widać, że ten temat ma potencjał na przyszłość
na razie jest to wszystko jeszcze w powijakach, pomimo że naukowo jest to mocno przebadany temat. Widać, że nie ma jeszcze zastosowań implementacji, o których mówiliśmy tutaj. Jak na koniec moglibyśmy podsumować ten odcinek? Gdzie ty widzisz tą branżę za na przykład 5 do 10 lat? Za 10 lat to wydaje mi się, że już będziemy mieli dość rozpowszechnione maszyny kwantowe. A samą branżę, patrząc na to, jakich skoków dokonujemy czasami, kto w listopadzie 2021 myślał o tym, że za chwilę będzie korzystał z czata GPT. No, absolutnie to wszystko zadziało się po prostu i w absolutnej ciszy i nagle, bardzo szybko i wszyscy staliśmy się użytkownikami. I to, co jest najfajniejsze, to sposób, w jaki właśnie wprowadzono to pod strzechy, że teraz sobie jakby oswoiliśmy, nie wyobrażamy sobie, że możemy tego nie mieć i bardzo profesjonalny sposób wprowadzenia groźnej potencjalnie technologii. I tak będzie pewnie też z kwantami, że korzyści, które zostaną zaprezentowane już za te kilka lat, będą tak absolutne, że klękniemy przed nimi i będziemy musieli się jakoś uporać również z zagrożeniami. Ja nie wiem, czy to już będzie bardzo mocno zmonetyzowane i czy można ludziom mówić, słuchajcie, inwestujcie, bo potem to Eldorado i tak dalej. Sama jestem w takim przełomowym momencie, że mogę sobie pozwolić na to, żeby przez chwilę nie zarabiać, bo ten pierwszy biznes, jak sprzedałam, to mogę sobie wszystko ułożyć teraz od nowa i już bardziej dojrzalej, wyciągając wnioski z poprzednich przygód. I właśnie dlatego, że lubię być zawsze w awangardzie, a z drugiej strony, że z racji wieku mam coraz więcej obowiązków przy ludziach, którzy są chorzy, którzy mają właśnie demencję czy Alzheimera. I sama już widzę, jak moje ciało się zmienia, mój mózg już inaczej myśli, inaczej przyswaja. To bardzo liczę na to, że te technologie się rozwiną i od wielu lat mówię o tym, że chciałabym się właśnie zaangażować gdzieś, gdzie na to poczucie ludzkiego szczęścia jest wpływ. Więc myślę, że jeżeli my myślimy o tej swojej przyszłości osobistej, to warto to co najmniej obserwować, angażować się i być może niedługo pojawią się pierwsze jakieś narzędzia, które umożliwią nam wykorzystanie tych korzyści. Ale czy ten przełom będzie szybko? Tego nie wiem. Zbyt dużo też jest takich oporów regulacyjnych właśnie, bo chip można wszczepić, żeby przy porażeniu czterokończynowym człowiek był w stanie porozumiewać się z innymi ludźmi i wykonać proste czynności, a można go wszczepić po to, żeby tym człowiekiem sterować. I tu jest bardzo duża jeszcze praca do wykonania nad całym tym systemem etyczno-regulacyjnym. Super. Anna, wyczerpaliśmy wszystkie tematy na dziś. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Trochę to była rozmowa nietechnologiczna, bo zauważyłem, że odbiliśmy też inne rejony, ale tak naprawdę te dwie rzeczy się łączą. I ja chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować za tą rozmowę. No i cóż, i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda się nagrać coś razem wspólnie. Na koniec wszyscy się zastanawiamy, po co uprawiamy te swoje zawody i po co żyjemy, więc myślę, że mimo wszystko tak daleko nie odbiegliśmy i też mam nadzieję na ciąg dalszy. Super. Jak się wydarzy coś ciekawego. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Smart City Navigators. Mamy nadzieję, że spodobała Ci się dzisiejsza audycja. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Widzimy się i słyszymy już niebawem.